Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych imienia Tadeusza Kulisiewicza Imprint, organizowane w Warszawie, to jeden z najważniejszych pokazów współczesnej grafiki światowej. Idea imprintu powstała kilka lat temu. Zależało nam na stworzeniu interdyscyplinarnej imprezy, pokazaniu grafiki w połączeniu z innymi dyscyplinami artystycznymi. W Warszawie do tej pory nie było takiego wydarzenia. Staraliśmy się zorganizować wystawę, która nie byłaby tylko przeglądem, pokazem grafiki, ale której towarzyszyłby temat. I ten temat dawałby przestrzeń do właśnie takich spotkań, dyskusji interdyscyplinarnych. Na drugą edycję Międzynarodowego Triennale Imprint 2011 wpłynęło 1200 prac 358 artystów 40 krajów. Do pracy dotyczącej wyboru artystów biorących udział w wystawie zostało zaproszone jury kwalifikacyjne składające się ze znakomitych artystów z różnych ośrodków w Polsce. Jurorzy mieli ciężkie zadanie i po dwudniowych obradach przyjęli pracę 170 artystów. Natomiast jury międzynarodowe obradujące w maju wybrało laureatów tegorocznej edycji Imprintu. 这个展览呢也是这个月开幕的。那么上个月呢，我们完成了这个整个评审工作。我作为这个观澜国际版画双年展的这个策展人呢，现在来参加华沙这个双年展的这个评审工作呢。 Grafika, fundament współczesnej sztuki. Obecna wszędzie we współczesnym świecie, a w sztukach wizualnych w szczególności. W jakim stopniu, można powiedzieć, opanowuje sztuki wizualne, czy przez myślenie, czy przez współczesny druk, jest wszędzie, jest niezwykła. W znakomity sposób potrafi się dopasować do czasów, do wymogów technologicznych, bo graficy to tacy specjalni artyści, którzy łapczywi na nowe technologie, zagarniają je do swojej sztuki i fantastycznie w tym się odnajdują. Grafika idzie z czasem i potrafi znaleźć sobie miejsce w tej masowej komunikacji, masowym przekazie, czy jakby masowej wędrówce przez różne przestrzenie, ale jednocześnie potrafi zachować tą swoją kameralność i prywatność, taką, co było u podstawy grafiki, a w zaciszu warsztatu. Сегодня несколько другое время, и насколько человек рождается, уже внутри содержит в себя знание о графике, и оно меняется, потому что другое время, цифровое время, время интернета, на те вещи, на которые раньше не обращали внимания, с каждым годом они усиливаются, эти впечатления, и это как вот отражение именно вот в графике в первую очередь, потому что он самое быстро реагирует на малейшие изменения. Bardzo jest już teraz rozwinięta ta gałąź grafiki, która opiera się na cyfrze, na komputerze. Widać, że na równi jest technologia odbitek cyfrowych i tradycyjnej grafiki. Ciekawe i takie też, no może optymistyczne to za duże słowo, ale w każdym razie interesujące, że ta tradycyjna grafika warsztatowa, czy artystyczna, czy tekowa, ona tutaj ma też bardzo dużą reprezentację. Как цифровая печать влияет сегодня, я не знаю, что это будет. Это будет, может быть, некие новые открытия,
может быть, наоборот, что внутри цифровой печати произойдут большие открытия. What I was really surprised about was that a lot of the work in terms of subject matter and even look, in some cases was very hard to distinguish between work that had been made digitally and work that had been made through more traditional processes. Also, I think that we're entering a very exciting stage in graphic art, where the digital is coming into traditional practice. So we saw evidence, for example, of laser cut woodcuts and digital etchings and things like this. So in a way, it all becomes a very rich kind of creative soup. I think that the digital work that we found less interesting was the work where you were perhaps too aware of the filters or the programs that had actually been used, and sometimes that had been used without sort of engaging with the process as much as we'd hoped. Tak naprawdę, jak dawniej jeszcze było widać różnicę między tym, co jest odbijane cyfrowo, z nośników cyfrowych, a tym, co jest tradycyjną metodą, było to widoczne, to także tym razem to się już zazębia. To jest już ten sam język. Liczy się oczywiście idea, liczy się zawartość artystyczna danych prac. Nie technika. Technika ma służyć. Oczywiście jak ktoś potrzebuje tradycyjnej techniki, korzysta z tego. Liczy się idea i kontekst artystyczny. Obok tradycyjnych technik graficznych na wystawie znalazły się nowoczesne formy, takie jak druki cyfrowe, filmy, prezentacje multimedialne, pokazujące wszechstronność artystyczną współczesnej grafiki. Przy tej edycji zapadła również decyzja, żeby prace jurorów były prezentowane na głównej wystawie w oddzielnym panelu. Myślę, że pozostaniemy już przy tym zwyczaju przy kolejnych edycjach Triennale. Częstym motywem był plan miasta, prawda? Czyli jakby tak, sposoby komunikacji po mieście, które też są w takim megacity bardzo takim labiryntem, który wciąga i o którym można dużo mówić czy robić na ten temat pracę, ale były też, czy są dzieła, które bardziej się skupiały może na człowieku żyjącym w mieście, na tym, jak on funkcjonuje w takiej sytuacji miasta, pokazujące jego alienację, wyobcowanie, czy wręcz szukanie jakichś miejsc intymnych w tym mieście dla siebie. I think one of the things is that printmaking tends to be made in cities. There's an urban sense of being a printmaker. It's a form of production, mechanical production. And I think that sort of, came through. But there's also, and maybe it's the times, a kind of sense of a slight alienation in the work of a lot of the artists that we found most strong. And maybe this sort of sense of alienation is to do with political and social uncertainties and ecological uncertainties that as a world we're facing. And I think the graphics arts are a wonderful way of actually finding an expression for those anxieties. Temat miasta w ogóle od lat już kilku dobrych jest bardzo popularnym, czy bardzo mocno, intensywnie przerabianym tematem przez artystów z różnych dziedzin sztuki.
There was a very good submission to the triennial, and so over the last couple of days, myself and the jury have been looking through the work and really trying to make a sense of the relationship of the submitted works to the overall theme of the metropolis, and also to get some sort of overview of the works that have been submitted. Во всяком случае, то, что мы увидели, это очень интересно, и жюрить было довольно сложно, но, мне кажется, постарались более-менее объективно подойти. In terms of the jury, what we were looking at were, in a way, three things. First of all, how the artist actually engaged with the overall theme of the triennial, of the metropolis. How were they interpreting that? And that was very interesting. Co do prac nagrodzonych, trzymaliśmy się zasady spójności z tematem. Temat metropolis, szeroko pojęty, sprawy życia w mieście, sprawy obrazowania miasta. The second thing was if the actual sort of quality of the prints themselves, you know, were they of a kind of a technical standard that we thought was worthy of being in a show like this. And then finally is how all that comes together. Because in the end, I think we all had the view that we wanted to see work where there was a synthesis between the idea, the artist's intention, and their skill in actually bringing that idea to fruition through printmaking. The first prize we gave to Krzysztof Szymanowicz. Two wonderful lino cuts that are very, very sophisticated. In fact, you know, they are very coolly cut, very, very precise, and they seem to sort of approach the idea of the metropolis as the idea from the perspective of the individual, and in a way all the little aspects that make up the individual. It was a unanimous decision that these two works are very commanding and a very strong evidence that printmaking is alive and well. To, co ja widziałem w pracy, które były wysyłane, po prostu nic nowości, jeśli chodzi o technikę cyfrową. To jest to samo. Tylko nowości to było w metodzie. Ta pierwsza metoda w grafice to jest żyworyt i linoryt. W tym roku odczuwam szczególną satysfakcję, ponieważ pierwszą nagrodę otrzymały prace pod tytułem Engramy Krzysztofa Szymanowicza, znakomitego artysty ze środowiska lubelskiego, zajmującego się od wielu lat linorytem. I tutaj wydaje mi się to bardzo ciekawym i trafnym wyborem, ponieważ prace jego nawiązują zarówno do tematu Metropolis, jak i są takim wyjątkowym przejawem znakomitego warsztatu graficznego. Od dawna uważam, że tak zwany linoryt punktowy jest odkryciem polskiej grafiki w sztuce grafiki świata i że jest to no właściwie taki nasz produkt eksportowy. Krzysztof Szymanowicz, urodzony w 1960 roku, studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego w Lublinie. Otrzymał dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa profesora Mariana Stelmasika. Od 1997 roku pracuje na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie jako doktor habilitowany w Zakładzie Grafiki Warsztatowej. Zorganizował 20 wystaw indywidualnych, m.in. w Toruniu, Falun, Lublinie, Monachium, Norymberdze, Krakowie, Sandomierzu i Berlinie.
Brał udział w 160 wystawach zbiorowych w kraju i 80 międzynarodowych. Z licznych nagród można wspomnieć otrzymane w 1996 roku Grand Prix na Międzynarodowym Biennale w Seulu, nagrodę sponsorowaną na 4. Międzynarodowym Biennale Grafiki w Sapporo w Japonii, czy też 3. nagrodę na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Nowosybirsku. Cykl Engramy, który ostatnio realizuję, jest kontynuacją poprzednich cykli, czyli rozmowy ze sobą i pamiątek. Moje zainteresowanie pamięcią staje się inspiracją dla moich prac. Ostatnie prace, które zatytułowałem Engram, są realizowane za pomocą znaków, piktogramów, które poprzez używanie kilku matryc zacierają się, giną, tak jak nasza pamięć z biegiem czasu staje się zawodna, więc pewne rzeczy gdzieś zacierają się nam, inne natomiast mocniejsze doświadczenia, jakieś emocje trwają i funkcjonują przez całe nasze życie razem z nami. Zainteresowanie się pamięcią autobiograficzną spowodowało, że te prace traktuję jakby swój pamiętnik. Myślę, że grafika jest bardzo blisko pamięci. Często używa się metafory woskowa tablica. Artysta, grafik tworzy najpierw matrycę, a więc pozostawia ślad i ten ślad zostaje później przeniesiony na papier. The second prize we gave to a digital works by the Hungarian artist Adpat Daradics. We were very struck by this work. The artist works on top of old family photographs and works digitally to actually draw and suggests sort of a certain sort of melancholy. There's a very strong sense of time passing and also the impact of history on the individual. The third prize went to a Japanese artist, Haruko Chu, and this was a set of 4 very interesting prints that have been sort of made onto very soft, rich, handmade paper, and the images almost bled into the paper. And we were very struck by the sense that printmaking is, fundamentally to do with ink and paper. And this was an artist that had actually intentionally used the paper as a very specific aspect of the work and not just merely as a background to an image. We then added a 4th prize for a film by Stephanie Holler from Austria, a short video film of escalators. And we were very sort of struck by this. We had 3 films to see in the course of selecting, and this one was very simple, of escalators going up continuously. So there was a sense of ad infinitum, of infinity, but also in the way that the film has been made, you are very aware of the escalators fulfilling a kind of graphic, becoming a graphic motif in their linear black and whiteness. We then gave two further prizes to Polish artists. One for a young Polish artist, Czerwecki Krzysztof. We were very struck by this digital work, which actually suggests the kind of alienation that can occur in cities. It's a set of 3 images of blank visages, blank sides of buildings punctured by windows and air conditioning.
and really seemed to kind of suggest the sometimes claustrophobic nature of living within the city. And then the final prize to Merchin Baikas, which was an etching, an engraving, very beautiful work, which sort of, in a way, conjures up the idea of an artist's sketchbook, playing with architectural ideas about space, containment, and volumes. Jedną z wystaw towarzyszących Triennale była prezentacja grafik Akira Kurosaki w autorskiej galerii grafiki na warszawskiej Białołęce. Japoński artysta drzeworytnik, profesor Uniwersytetu Seika w Kyoto, uświetnił pokaz swoim przybyciem i komentarzem do najnowszego cyklu prac 8 widoków Omi. Omi means, that's a name of the state, all name. But now is not people not say Omi, but Omi is very famous because of Bear Lake and eight of view. Everybody want to visit, these 8 places. Osiem widoków Omi. To wyjątkowo popularny motyw sztuki japońskiej, wykorzystywany przez najsławniejsze szkoły malarstwa japońskiego na przestrzeni wielu wieków. Do najbardziej znanych dzieł odnoszących się do widoków Omi należą drzeworyty tworzące cykl Nishikie autorstwa Ando Hiroshige, powstałe w XIX wieku, oraz utrzymane w stylu Shinhanga 8 widoków Omi, Ito Shinsui z początku XX wieku. Motyw Omi po raz pierwszy pojawił się w wierszach gatunku waka autorstwa regenta Kanoe Masaie, datowanych na XV wiek. 8 wierszy opisuje miejsca położone wokół południowej części jeziora Biwa, u stóp gór Omi. Wiersze stały się inspiracją pobudzającą wyobraźnię japońskich artystów, malarzy i grafików. 8 widoków Omi, czy w literaturze, czy w sztuce, to misternie splecione obrazy aury i pór roku, przyrody, obiektów i życia codziennego, które nadal stanowią źródło inspiracji i są wykorzystywane w twórczości wielu artystów. Wystawa Miasto Zorzy Polarnej, która miała miejsce w auli Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, była pierwszą bodajże prezentacją współczesnej grafiki kanadyjskiej w Polsce. Uznanie, jakie zyskali artyści z Kanady, to w dużej mierze zasługa profesora Waltera Jula, który na początku lat 70. przekształcił nieduży ośrodek graficzny na Uniwersytecie Alberty w Edmonton w międzynarodową platformę wymiany myśli w dziedzinie technik graficznych i kultury medialnej. W salonie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie została otwarta wystawa profesora Władysława Winieckiego pod tytułem Władysław Winiecki, Wielki Wodewil. Na tej wystawie zostały zaprezentowane prace od początku lat 60. do ostatniej pracy, która została wykonana w roku 81. Wystawie towarzyszył album, który nosił tytuł Władysław Winiecki, Wielki Wodewil, któremu towarzyszył obszerny tekst krytyczny Magdaleny Piotrowskiej. Ponadto odbyła się wystawa grafiki profesora Stanisława Wieczorka w Galerii Oranżeria w Jabłonnej oraz wystawa pod tytułem Ślady czasu 2011 Jacka Szewczyka i Mikaela Szilmana, którą można było podziwiać w Centrum Rysunku i Grafiki imienia Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu. Wystawą zamykającą imprint była wystawa Ryt Drzeworyt Polski, prezentująca jakby polską szkołę grafiki i środowisko grafiki z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Chcieliśmy w ten sposób pokazać tą warszawską tradycję organizowania międzynarodowych wystaw. W ramach Triennale Sztuk Graficznych nasza fundacja występowała jako partner
biorąc również udział w organizacji wystaw. Międzynarodowe jury tego triennale wybrało również laureata nagrody Fundacji imienia Mariusza Kazany, pana Marcina Białasa. Atrakcją wystawy w Galerii u Dyplomatów była niecodzienna okazja obejrzenia procesu tworzenia odbitek graficznych z oryginalnych klocków drzeworetniczych autorstwa Konstantego Marii Sopoćki, pochodzących z okresu dwudziestolecia międzywojennego, udostępnionych przez Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbyło się w październiku 2011 roku w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie zgromadzili się twórcy i przyjaciele środowiska graficznego, znani artyści, władze uczelni i przedstawiciele władz miasta. Organizatorem Imprintu 2011 jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie przy współudziale Fundacji Stypendia i Nagrody imienia Tadeusza Kulisiewicza. Druga edycja naszego triennale została ogłoszona wraz z towarzyszącym jej tematem Metropolis we wrześniu ubiegłego roku. Także rok czasu żeśmy pracowali, żeby ta wystawa w takim kształcie się odbyła. Could I also thank on behalf of the whole jury the organisation of Imprint and to the extreme hospitality that all the members of the selection jury have received. It's been a great honour, and I'd like to congratulate everyone that is involved in this wonderful celebration of graphic art. Mi przypadło w udziale także podziękować. Dziękujemy rektorze za wsparcie, za to, że jesteś dla nas wyrozumiały przy różnych inicjatywach, a w tej imprintowej w szczególności. Dziękujemy rektorze serdecznie. Imprint jest jednym z ważniejszych pokazów grafiki artystycznej na świecie. Druga edycja Triennale została objęta patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pani prezydent miasta stołecznego Warszawy, marszałka województwa mazowieckiego oraz uzyskała patronat polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2011.